Gdyby był przehartowany, to by się rozleciał. Proszę, jaki ma dźwięk wysoki. Jest ostry, jest cienki, będzie szedł jak ach tam. To wszystko ziemia wyrówna. Że klepałem lemierz ręcznie. To jest bardzo ciężko. Walić takim młotem ten tępy lemierz, no nie? No trzeba było to robić w ten sposób. Nagrzeć go na gorąco i przebić na tamtą stronę ten kant. Nie było to proste. On podskakuje, prawda? Dobrze, jak gospodarz był, wziął chleszcze i trzymał, ale tak samemu trzymać nagrzany lemierz. On nagrzany tak nie odskakiwał, bo dlatego, że nagrzany był miętki, także młot go ciągnął, bo on teraz sprężynuje, bo to jest twarda stal, prawda? Natomiast nagrzany on tak nie odskakiwał od kowadła, szło go klepać, ale to trzeba było się tym młoteczkiem namachać. Na drugi dzień ręka, kiedyś zdarzyło mi się, że przyszedł gospodarz, wyklepałem mu 12 lemieszy ręcznie, ale to ręka niestety na drugi dzień ciężka, bo to trzeba wprawić i dzień w dzień robić. I dlatego Romek jednego, dwóch nie wyklepiesz, a nie wyprostujesz, bo mi się zgiął, a dobry lemierz. No i Romek, a no, dobra, tobie zrobię. I tak to szło, że aż zbudowałem ten młot. Zresztą wtedy czasy były takie dla rolnictwa, to było już po upadku komuny. Jak ja go uruchamiałem, to był 91 rok. No i pierwszego roku miałem niewiele, bo zrobiłem tylko kilkadziesiąt sztuk. Bo rok był taki, że deszcze popadywały, lemiesze się nie tępiły. Ale następny rok uderzyła susza i dowalili mi ostro lemiesze. A później już trzeci, czwarty rok to było nawet tak, że kiedyś był dzień, że tu przywiózł gospodarz mi, wywalił tu w tym miejscu z takiej przyczepy na 2 osiach 340 lemieszy. Nie przesadzam, mam to w zeszycie zapisane. Partnerem kanału jest polska firma Remet CNC. Teraz z kodem zaklinacz 100 wszystko o 100 zł taniej. 340 lemieszy. No wiadomo, taki lemierz to waży, prawda? To była waga ponad 1,5 tony, bo ten lemierz waży, nie przesadzam, ale 4 kg na pewno waży. No i 340 razy 4, a były lemiesze, które ważyły po ponad 5 kg od atlasów. Ciężkie lemiesze, grube, tak, dosłownie takie długie i szerokie. Przyczepka siedziała dokładnie na osiach. Gospodarz przyciągnął i gospodarz uprawiał 1200 hektarów. On tam dzierżawił kilka PGR-ów. Przerobiłem mu te lemiesze. W ciągu 2 czy 3 dni zrobiłem bodajże 150 sztuk. To on prosił, jak zrobisz ponad 100, to przywieź mi, bo my mamy żniwo i jeszcze podorywki. Zrobiłem te 150 sztuk, zawiozłem mu, zapłacił mi za robotę i za transport. Następnymi lemiesze, no i robiłem te lemiesze. Miałem młot. Dużo lat pracowałem, ale ja, żeby go zmontować, to robota trwała ze 2 lata, bo w międzyczasie doiłem krowy, uprawiałem ziemię i konstruowałem młot. Dziś bym tego nie robił, ale człowiek myślał, co ja nie zrobię? A to błąd. Nie robi się wszystkiego. Nie trzeba browaru stawiać, jak ktoś mówi, żeby piwa się napić. No klepałem, proszę pana. Tu przyjeżdżali ludzie z daleka, bo byli zza jeziora, byli ludzie z okolic Ornety, byli ludzie z okolic Bartoszyc. Miałem duże przeroby, w sezonie klepało się z 1200 lemieszy, to było co robić, no nie? Było co robić, sianko schnie już i prawie suche. Sianko schnie dla małego cielaka. Tu się leje olej. Nie, to tasak to jest ciężki, widzi pan? Pasowane, bo inaczej to pod drganiami młota to by wyskoczyło, no nie? Nie może być luźne, bo to drgania są, bez bajek. No i już tu napojony jest. Chodziłem, rozpalałem, dziennie spalałem 62 worki koksu, tak średnio 60 parę kilo, no ale te ponad 60 i nieraz koło 70 sztuk lemieszy dziennie się robiło. Lemieszy było w sezonie, było, jak to się mu można było klepać dzień i noc i klepało się nieraz, żeby jak to się mówi zdążyć na rano klienci, żeby mieli, to się klepało w nocy. Do 1 w nocy albo i dalej. Albo się rzucało wieczorem o tej 21. Klepanie, a rano się wstawało o 3, żeby rano zdążyć tym, którzy przyjadą rano na godzinę 8, no nie? No ale wyrabiałem się.
Jak teść był trochę przy siłach, to teść jeszcze przy siłach był, to przychodził, pilnował mi paleniska. Bo palenisko trzeba pilnować, żeby lemieś nie spalił. Ale później jak teść już poczuł się gorzej, to już nie, ja kułem sam, po prostu kułem sam. To był zarobek, roboty było dużo, nie powiem. W sezonie był opór lemieszy. Ale cóż, trzeba przynieść koks i rozpałkę. No zarabiałem się. Wszystko ma swój czas. Każdy z nas chce, żeby w życiu było człowieka trochę lżej, no nie? Postać tu cały dzień przy tym błoteczku, wieczorem od tego pyłu kołnierz sztywny. Na łbie ta chustka czy beret, to wie pan, cały w tym pyle koksowym. Czad, koks, gorąco, huk. No nie jest to ciekawa robota. No, powiedziałem dziękuję, swoje odkułem, a młot jest, no bo się czasem przyda coś. Nie tylko kułem lewiesze, bo kułem kliny, kułem lomy, kułem haki do bron, takich do ciężkich bron. Jak to się nie robiłem delikatnych rzeczy, tylko grube rzeczy robiłem. Jeszcze nie mamy rozpałki, proszę pana, to jest mało. O, tylko się włączyło i się kurzy, no nie? A postać cały dzień, dym, huk, temperatura. Kto przejął te funkcje kowala miejscowego? Nikt nie przejął. Nie ma. Nie ma, proszę pana. Kiedyś też robiłem paliki do palowania bydła, jak bydło się pasło na palikach, no nie? Nie pan, pal wbijało się w ziemię z takim oczkiem. Też byli chętni, robiłem to, a później zgłasza mi się jedna pani, ja mówię, no proszę pani, no przecież ja już nie robię tego, po prostu nie robię. Nie mam czasu, nie zajmuję się tym, no i cóż. To już się nie klepie lemieszy w okolicy? Nie, to jest normalny lemierz. Prawe lemiesze, bo to normalnie był pług zagonowy. To jest natomiast lemierz od zachodniego pługa, Krawelanda. I to jest prawy lemierz, natomiast to jest lewy lemierz. Czym one się różnią? Proszę zobaczyć. To jest prawy. To jest też prawy. To jest lewy, natomiast bo on pracował na lewych korpusach. Jak prawe orały, to lewe były w górze, na końcu pola zawracał, w miejscu robił pętlę, wjeżdżał w bruzdę, obracał pług i teraz orały lewe lemiesze, no nie? To był lewy lemierz. To natomiast jest prawy. Pług jechał w prawą stronę orał. Z powrotem już w drugą stronę orał, to już wtedy orały lewe lemiesze. To jest lewy lemierz. W czym jest rzecz? Zobaczcie, jakie one są grube, ale one są zorane. Jego praktycznie się nie klepało. On mógł przyjść z tymi lemieszami 2 lata wcześniej, bym je wyklepał, bo on jest bardzo gruby, no nie? Lżej by było orać. Ale w tej chwili, to ja pokażę, z niego się już nic nie da zrobić. Dlaczego? On jest za wąski. Jak ja go zacznę tu kuć, to on się wykręci po grzbiecie. Zrobi się z niego szabelka. On pójdzie po grzbiecie tam, na moje kolano pójdzie, tak pójdzie. Kując go tutaj, on tu się pociągnie, poszerzy się. I chyba, żeby cudownie, ale wątpię, bo on jest długi, prawda? On jest długi. To był lemierz z dłutem. Tu było dłuto przykręcane, jest ślad, no nie? Tego miejsca nie trzeba klepać. Nie klepie się. Pod dłuto się nie klepie. To zostaje tak, żeby nie ruszyć tego. Natomiast tylko trzeba by było przekuć. Tutaj ostrze przekuć mu. Bo niestety on jest za wąski i prawdopodobnie się wykręci. No ja pokażę, że takiego lemierza już się nie powinno klepać, bo nic z niego nie będzie. Sąsiad mi przywiózł się z Rogórza. Sąsiad. Ma zachodni pług Krawelanda i to jest pług tak zwana obrotówka. Czyli to jest 3-skibowy pług obrotowy. 3 prawe i 3 lewe. Jeżeli damy radę poklepać, to użyję, bo jeżeli nie damy rady, bo on już jest tak wąski. Zobaczcie, tu był korpus pługa. Się zaznaczyło, prawda? Jak był przykręcony do korpusu w ten sposób, to tu jest znak, tu był korpus. No to ile tego lemiesza tam jest?
to on praktycznie już korpusem darł ziemię. Szkoda korpusu. Gdyby dało się odciągnąć i nie wykręciło, no to jeszcze ryzykuje je zrobić, ale to jest prawdopodobnie nie uda się, dlatego że on pójdzie do góry. Już go nie przykręci. Niestety, prawo fizyki. Za dużo robiłem tego i za dużo widziałem, także od razu mówiłem takie wąskie, jak przyjeżdżały, mówię, słuchaj, klep. Ja mówię, nie, ja wyklepię, ty do pługa jej przykręcisz, bo ci podejdzie pod korpus. No i wtedy człowiek zrozumiał. Niektórzy byli uparci i trzeba było, wie pan, nieraz z ich uporem, trzeba było się natłumaczyć, mu słuchaj, robię to i wiem, że już to się nie nadaje po prostu. To jest tylko złom. Dobra, idę po rozpałkę. Można zaszczepać rozpałki, prawda? Można? Można na cieniutkie, no nie? Tu można noża użyć, bo jest potrzebne do tego, jak się zaczyna, żeby było trochę drobnego, wtedy to się lepiej wpala, no nie? No i zaraz zapalimy. Tylko Romek musi iść do baru w Roguszu zapałki kupić. Pomyśl, o, Romek przyszedł na jednego, a Romek powie, ja poproszę pudełeczkę zapałek. Tak, musi być od jednej zapałki, bo inaczej to Romek roboty nie zaczyna, rzuca robotę, idzie do baru i prosi jednego. Ale ja powiem taką, to ja żartuję sobie. Nigdy ja w barze nie byłem w Roguszu, nigdy jak bar istnieje i nigdy w barze nie wypiłem ani jednego takiego, nawet malutkiego. Bo jak ja bym też się zjawił i poprosił jednego, to powiedzieliby, koniec świata jest. Romek przyszedł do baru. Co tu się dzieje, no nie? Dobra, dość. Nóż nadaje się, nadaje się. Tak się szmatę obcina. Wystarczy. I tak, i tak. Z której strony wiatr chodzi? Po plecach chodzi wiatr. Wiatr po plecach, cholera, może zgasić zapałkę. No, Romek nie będzie musiał lecieć do baru na jednego. Udało się zapalić od jednej zapałki. Sprzęgło trzeba rozgrzać przed pracą, żeby nie pukał na pusto, ale akurat no nie jest zimno i dlatego tam był wsadzony kawałek drewka i to spowodowało to, że on od razu na pierwszym uruchomieniu nie zaczął tłuc, tylko sprzęgło grzało się, bo tam jest sprzęgło, po prostu sprzęgło cierne jest płytkowe. Są płytki na przemian zębione, jedne są na wale zębione, a drugie na zewnątrz w tej piaście, tutaj w piaście koła. I działa ona na tej zasadzie, że jak ja tutaj steruję tą łapą pod nogą, to te płytki sprzęgła są spinane i młot ciągnie. Korbowód ciągnie resor. Tak to działa po prostu. Działa. Tylko to trzeba pamiętać też, że trzeba te koło też jak ono stoi, ciężko jest nasmarować, dlatego że tam jest szczelna tuleja, brązowa, duża tuleja, no wiadomo jakie duże koło i tuleja duża. I trzeba ten smar wcisnąć. Łatwiej jest na obrotach, jak on koło odkręci się, wtedy on sobie ten smar tam po tej tulei rozprowadzi, dlatego to się robi na obrotach. Opór pasa
swoje robi. Dostał smaru, sztaufer jest dociągnięty, zaraz można będzie grzać i klepać. On się w miarę rozpalił, niech on tak leży chwilę. Kurde, tu trzeba by było świeżego piachu dowalić, bo to takie jest trawo przerośnięty, będzie ciężka sprawa. Nie robiłem już tego dawno. No niby tam pod spodem ten piach jest jako taki. Dobra, wlać wody. To wszystko musi być. Piach musi być mokry, bo na suchym piachu nie ma roboty. Niech tu sobie wciągnie. Do hartowania lebiesza. Lebież hartuje się w mokrym piachu. Wstępnie, a później w wodzie. Ale pierwsze hartowanie to jest w mokrym piachu. No, oczywiście, że się hartuje. Trzeba wiedzieć, do jakiej temperatury nagrzać. Bo jakby się zagrzało na czerwono i wsadziło do wody, to niestety później przy uderzeniu młotem pęknie. Tylko wystarczy młotem uderzyć, nawet ręcznym, na kowalne. Nie możesz strzelić. Nie wolno przehartowywać. No na to jest odpowiednia temperatura. Ja to na kolor patrzę, po prostu na kolor lebiesza. Słomkowy, kolor spalonej słomy. Przede wszystkim palenisko ma dziurę, jest wypalone, nie ma siły nadmuchu. Dla lekkich robót, jak coś jakiś tam pręt pokurczyło, ale już do lebiesza, to palenisko się praktycznie jest do wyrzucenia, bo ono ma pęknięcie, powietrze ucieka bokami. Ja wiem, kiedyś to buzowało, no nie, że płomień dosłownie. A teraz no niestety nie ma siły, bo nie chce mi się go robić, bo zrobić go to jest no, koszt, po prostu koszt. Dla lekkich robót może być jak najbardziej, ale już do lebiesza to już ono się no, niestety. Uwaga, będziemy klepać. To będzie eksperyment, ale prawdopodobnie pociągnie go grzbietem. Ale spróbować trzeba. Drodzy internauci, jak wiecie, sytuacja w gospodarstwie jest trudna, ale nie będziemy robić rzutki. Zgłaszają się do nas firmy i widzowie naszego kanału, którzy chcą nam pomóc. Są tego sygnały. Pierwszą firmą taką jest firma Zapas, która produkuje polskie noże. To jest nóż testowany przeze mnie, podpisany, Romek Zaklinacz Byków, tu jest na klindze wryte. Firma na dziś dzień przygotowała 500 sztuk tych noży, numerowane są od 1 do 500. Nawet 40% kwoty ze sprzedaży tych noży będzie przeznaczona na pomoc naszemu gospodarstwu. Link jest w opisie na dole, możecie zamawiać. Romek Zaklinacz Byków. Teraz grzeję go do hartowania. Jest przekuty. Tylko przeciągnąć ostrze po ogniu.
Gdyby był przehartowany, to by się rozleciał. Tu. Jak klepałem dużo, to tu była beczka z wodą i wstępne hartowanie tu, a później do beczki. Bo to wodę teraz wam zagotował. To jeden za drugim normalne. Temperatura, no nie? Już go ciągnie. Nie powinny być szpary pod nim. Już go ciągnie. No ale dalej, ja go bardzo powoli klepię, bo jakbym szybciej puścił, to on się wykręci. Dlatego tak powoli kuję. Delikatnie, ale nie daję mu szans. Jak pociągnę go dalej, to on się wykręci. O, już jest szpara, nie powinno tej szpary tu być. Odciąga go do tyłu. To jest gotowy, wyklepany. Tak, tak wygląda. Tak wygląda. Jest odciągnięty. Po grzbiecie nie poszedł, nie ma szpary, prawda? Bo jest szeroki, prawda? Nie ma szpary pod nim, tu. Tam czubek trochę ucieka, ale to dobrze, że ucieka do dołu. Bo jak uciekał do góry, to tu jest dobrze. Ten jeszcze lewiesz będzie orał. Bo jak pług nie ma zabezpieczeń, to wtedy w razie dużego kamienia i przy ciężkim pługu, który nie ma zabezpieczeń na korpusach, to wtedy powoduje to, że albo zegnie czub, albo złamie. Bo wiadomo, ciężar pługa, jakiś kamień ze strobą taką, jak to się mówi, krawędzią, że lewiesz nie zejdzie po kamieniu, tylko pójdzie po prostu, no to niestety. Natomiast jak są zabezpieczenia sprężynowe, czy jakieś resorowe, czy hydrauliczne, to wtedy to zabezpiecza w ten sposób, że po natrafieniu na kamień korpus po prostu uchyla się, składa się korpus. I takie pługi są o tyle dobre, że bardzo dobre, że po prostu no, tam lemiesze o wiele dłużej służą. Przy sztywnych pługach bez zabezpieczeń niestety lemiesze mają mniejszą żywotność, bo się łamią, bo nie ma zabezpieczenia, po prostu nie uchyli się. To jest gotowy lemierz, no nie? Na te brzuszki nie ma co patrzeć. Jest ostry, jest cienki, będzie szedł jak tam. To wszystko ziemia wyrówna. Bo nieraz brało się na szlifierce trochę się, ale to szkoda czasu. Po prostu tu nie trzeba nic robić. Przykręcić do pługa i orać. Dzwoni, zahartowany jest, dzwoni, prawda? Ładnie dzwoni. To znaczy, że jest stal dobra. Rękawica po prostu tłumi to, prawda? Proszę, jaki ma dźwięk wysoki. Ma wysoki dźwięk, prawda? Gitara. Nie, przy suchych latach to było lemieszy opór. Było lemieszy opór. Natomiast jak były lata takie, że lało, no to niestety. To czasem ktoś tam przywiózł jakieś tam zgięte, jakieś tam. Robiło się inne rzeczy. Pługi się naprawiało. Klepało się zęby do bron. Kuło się haki do ciężkich bron. Klepało się lomy. Kliny do szczepania drewna się kuło. No i takie różne rzeczy. On był szeroki taki. Tyle się zorało. Nawet zalatywał tak w ten sposób. On był szeroki dosłownie tak. O. I tam też, jak to się mówi, ta piętka też się zorała. Bo to piętka, to się nazywa piętka. I jak zacznę tamten dalej kuć, no jeszcze pokażę internautom. On się wykręci, no i niestety nic jego nie naprostujesz. Bo przecież nie postawisz go na kowadło tak i nie uderzysz młotem tu, bo zniszczysz ostrze. Bo ostrze będzie przekute, prawda, jak tam ostrze jest cienkie. No niestety, przywalisz go tu, nie ma siły, nie ma po prostu prawo fizyki. Już go nie wyprostujesz, bo te kucie po prostu wykręci go do tyłu, bo jest zbyt wąski materiał. Tego nie wykręciło, bo jest szeroki. No i może spokojnie, jak to się mówi, iść do pługa. Gdyby gospodarz przyszedł 2 lata wcześniej, to byśmy go przekuli, jeszcze by lżej było orać, bo jak są lemiesze cienkie, to jest mniejszy opór, mniejsze zużycie paliwa. Na grubych lemieszach ciężej jest orać. Ciągniki więcej spalają paliwa. I dlatego ludzie nawet lepiej orka wychodzi, lepiej skiba się układa, jak jest lemiesz ostry. No to tak jakby tępym nożem próbować chleb kroić. Albo tępo żyletko się ogolić. No niestety, będzie drapać brodę, prawda? Musi być żyletka nowa. A jeszcze jedno, że przed goleniem kiedyś stary dziadek powiedział, trzeba dobrze twarz umyć mydłem, wodą, żeby nie było w zaroście kurzu.
bo kurz tępi żyletkę czy brzytwę. Też prawdę stary powiedział. Zobaczy pan, jaka mądrość życiowych ludzi. Przed goleniem to trzeba się dobrze umyć, a wtedy namydlić i golić. I brudas no to zatępi brzytwę czy żyletkę i podrapie się i nie ogoli się. Dobra, bierzemy się za ten drugi. Ale ten też dzwoni z Kubali, stal dobra, bardzo dobra. Tam zresztą pług ma zabezpieczenia, dlatego wszystkie one są całe, żaden nie był zgięty, ani złamany. Stal dobra, no zresztą Kraveland, Kverneland, tak. Miałem norweski pług, ale ja miałem Kyllenstaga, też bardzo dobry, tylko miał zabezpieczenia, tylko dla nas był za lekki, bo to był 3-skibowy pług, no to do tego dużego ciągnika niestety za mały. Ja go remontowałem, był bardzo dobry pług, bardzo dobry, świetnie orał. No to kowadło jest trochę wybite, no nie? Lemesz jest prosty, ale kowadło jest te wybite trochę na środku, no nie? Kowadło jest wybite, to jest prostsze. Tu ładnie przylega, no nie? Tam trochę dołek ucieka, bo ono było spawane, ale tutaj można sprawdzić, tu jest ważne, o, tu. Przylega, nie ma szpary, a jak przekujemy tamten, to tu zobaczymy na szynie. Na pewno będzie szpara. Prostuję ręce, proszę pana. Tu jest lepiej. Tu jest lepiej. I też noga nie bardzo. Boli ręka, cholera. Nie da rady. No myślę, co ta krowa winna? Ona się opędziła jakiemuś owadowi, a że ja się nawinąłem. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Pociągnęło. Jest szpara widoczna, no nie? Należałoby, wie pan, na szlifierce, ale to on będzie bardzo wąski. Na szlifierce ściąć te parę milimetrów tu, z tyłu, żeby on po prostu się... Ale tu jest, nie. Nie przykręci się go. Niestety. Dam mu na próbę, jak przykręci, to mu zrobię. Dam mu jeden. Ja go zahartuję i dam mu. Weź, zobacz. Tu go jeszcze troszeczkę puknę i zobaczymy. I zahartuję go. Założyłem się z kaską, no tylko teraz ta kontuzja ręki, no niestety widzicie internauci, to nie są bajki. Założyłem się o serce do dzwonu i madło, cięciu szyny, na czas. Leciutko go tu trzeba puknąć w jednym miejscu. Tak. Pan jakoś sobie radę, no nie? Och, ładne kilkanaście lat stałem przy tym głosie, ładne kilkanaście lat. Mam zeszyty zapisane klientami, wszystkich pisałem, przyjeżdżali lemiesze i lemiesze były podpisywane farbą do metalu, podkładową farbą, czerwoną. I nawet jak się lemierz z ognia wyjęło, to szło tu, bo ja pisałem na grzbiecie lemierza, tu pisałem, no nie? Tu mniej jest grzany, także jeszcze napis zostawał praktycznie. Można było czytać. Także ta farba tak się nie spalała do końca. Dobra. Dobra, czub leci do dołu, dobrze. To znaczy próba, czy nie pęknie, po to się podmłocza. Hard go pociągnie trochę. Hard go trochę pociągnie nie po grzbiecie, tylko w ten sposób hard pociągnie go. Pociągnie czub do dołu, no nie? Tu się zrobi łuk. Woda go ciągnie. Woda go pociągnie. Już go pociągnęła woda. Odwrócić. Wzięło go. Znaczy, że się zahartował. To ciekawe, mówię, czy gospodarz go przykręci. Bo on tu ma szparę, o. Może nie podejść do podkorpus. Jak mu podejdzie, to niech... To wtedy te przyklepie resztę. A jak nie podejdzie, to powiem... Rzuć je w złom i wszystko. Że umyte. I nawet ręce umyte, bo ręce miałem usmarowane, bo
Smarowałem młota, nie wszędzie rękawice, nie wszędzie tam. Ja zawsze myję jabłko przed jedzeniem, no bo i wiadomo, gdzie ono tam było przerzucane, gdzie ono było tam, co było tam robione. Można przysiąść na kowadle, jak te kowale siadali. Kowale siadali na kowadle i kowalowe też siadały na kowadle i próbowały, czy robota szła, bo jak przyszła żona kowala i usiadła na kowadlu i kowadło było zimne, to powiedziała, to co wy tu robicie, kowadło jeszcze zimne? Co wy tu robicie od rana? Ale zrobili jej kiedyś kawał, że nagrzeli kowadło, wrzucili na palenisko, no i cyk, szybko wrzucili na pniak, idzie. Wyczuli, w jakim czasie ona przychodzi, idzie ta kowalowa. Cyk, siadła na kowadło, jak szybko się zerwała. Oho, to dziś tu już ostro pracowaliście, bo kowadło gorące. A oni zrobili jej kawał. Firma Zapas przygotowała 500 sztuk tych noży. Nawet 40% kwoty ze sprzedaży tych noży będzie przeznaczona na pomoc naszemu gospodarstwu. Link jest w opisie na dole, możecie zamawiać. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembale, Kacpra Rogoza, Szymona Zająca, Mariusza Potockiego, Michała Sapałę oraz Michała Albinowskiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków. O i Bysiu jest Bysiu, a łobuz, a Bysiu to jest a hultaj, on by tu wszystko poprzewracał.